Witam ponownie. Dzisiaj dosyć ciekawy temat będzie, bo już na kanale kilkakrotnie widzieliście albo słyszeliście nawet tematy związane z błogosławioną Katarzyną Emmerich i jej przepowiedniami. No i dzisiaj do tego tematu chciałem powrócić jeszcze na chwileczkę, ale zanim do tego tematu dojdziemy, to moi drodzy, zachęcam do polubienia, zostawienia komentarza taktycznego, do oczywiście rozesłania po portalach społecznościowych i znajomym naszych rozważań dotyczących Katarzyny Emmerich, a przede wszystkim do włączenia się do grona wspierających, bo jeżeli moi drodzy będziecie w gronie wspierających, to będziecie mieli okazję podsuwać własne tematy, własne pytania, które macie wątpliwości i wtedy będę starał się na kanale to rozwiać te wasze wątpliwości. No ale wróćmy sobie do, moi drodzy, tych nadprzyrodzonych wizji błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Chodzi mi tutaj o te wizje, bo o niektórych już tam mówiłem wcześniej, ale chodzi mi o ten mroczny kościół, o niebo, o piekło. No, co to tak naprawdę się działo? No, kiedyś przeczytałem w jednej z tych wizji coś takiego. Ujrzałam, jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadała wielka ciemność. To jest ciekawe, że przez lata pokarmem Katarzyny Emmerich, Anny Katarzyny Emmerich, była jedynie komunia i woda. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich doznała, bym powiedział, niewytłumaczalnych wizji i objawień. Pierwsze w ogóle wizje i objawienia, które miała, to ona miała już się w wieku 4 lat. Otrzymała także dar stygmatów. To też jest bardzo ciekawe. Może kiedyś na ten temat troszkę się poopowiada na kanale. Myślę, że na pewno będziecie zadowoleni, jak takie tematy będą poruszone. Ona łączyła ludzi z Bogiem, pokazując na własnym przykładzie, czym jest tak naprawdę cierpienie i jaka jest przede wszystkim wartość cierpienia, bo ja mam też wrażenie, że bardzo często dzisiejsze społeczeństwo w ogóle nie rozumie wartości cierpienia, nie rozumie wartości wysiłku i wartości trudu. Anna Katarzyna Emmerich przyszła na świat w 1774 roku w Falmschen w Westfalii i już w dzieciństwie wyróżniała się niezwykłą pokorą i pobożnością. Jako dziecko otrzymała taki szczególny dar, czyli nadprzyrodzone wizje, z których tak na marginesie nie do końca zdawała sobie sprawę. Najpierw na samym początku ona chciała wstąpić do klasztoru. Niestety była zbyt biedna na to i nie była w stanie do tego klasztoru wprowadzić jakiegoś odpowiedniego posagu. Siostry Klaryski z Münster zaproponowały jej pobieranie nauki gry na organach, no i dzięki temu mogła zostać ona przyjęta do klasztoru. Zamieszkała właśnie u poleconego organisty, no ale nie znalazła tam czasu na naukę, opiekowała się po prostu domem i jego dziećmi. W 1798 roku Annie Katarzynie ukazał się Chrystus, który trzymał w ręku dwa wieńce. Jeden wieniec był z kwiatów, a drugi wieniec był z cierni. No i była to taka, bym powiedział, zapowiedź stygmatów. No i w roku 1802 została przyjęta do klasztoru Augustianek w Agnetenburgu i po roku złożyła śluby wieczyste. W okresie walk napoleońskich, kiedy zamykano klasztory, niszczono jakiekolwiek przejawy duchowości, Anna Katarzyna znalazła schronienie w domu francuskiego kapłana, niejakiego Lamberta, i tam też podupadła na zdrowiu. No i w tym czasie poznała też takiego niemieckiego poetę Clemensa Brentano i pod wpływem tych spotkań właśnie Clemens nawrócił się. Praktycznie od 1818 roku jako nawrócony Clemens Brentano zaczął spisywać jej wizje, które zostały wydane w 1833 roku już po jej śmierci. Tak naprawdę mówiła ona zawsze, że gdyby nie Clemens, to dawno by umarła, bo wizje są darem od Boga i muszą albo powinny ujrzeć światło dzienne.
Anna Katarzyna miała dar rozpoznawania ludzkiego wnętrza, bo przez szereg lat jej jedynym pokarmem była jedynie komunia święta i woda. Była dręczona przez demona, który niejednokrotnie rzucał w jej stronę groźby, bił ją, rzucał nią, na wszystkie strony nią rzucał, no i w końcu zmarła w 1824 roku. Gdy po jakimś czasie otworzono jej trumnę, okazało się, że ciało jej pozostało w stanie nienaruszonym i po prostu się nie rozłożyło. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II 3 listopada 2004 roku, natomiast jej wizje dotyczą m.in. męki Chrystusa, ukrzyżowania Chrystusa, zmartwychwstania, no i scen z życia Jezusa i Maryi. No nie wiem, czy wiecie, ale film Pasja i ta kwestia Mela Gibsona, który grał w tym filmie, to wszystko zostało wzięte, oparte właśnie na tych objawieniach Anny Katarzyny Emmerich. No ale Anna Katarzyna Emmerich tam podawała jeszcze inną kwestię, że kiedy Jezus umierał, to że ona widziała, że jego duch zszedł na dół z krzyża, tak jakby przez nogi wyszedł z tego krzyża i wszedł do piekieł, żeby oswobodzić ogólnie tych, którzy czekali na wejście do nieba. Pod datą 19 października 1823 roku zanotowano coś takiego. Ujrzałam pałac o lśniących dachach. Na nim stał szatan na czatach. Widziałam, że spośród demonów związanych przez Chrystusa w czasie jego zstąpienia do piekieł, kilku się niedawno rozwiązało i wskrzesiło tę sektę. Przewodnik wskazał jej tak naprawdę Europę w tym widzeniu i różne konkretne państwa, w których ludzie charakteryzowali się jakąś taką ogromną pychą. Ona widziała w tych objawieniach także tych, którzy doszli do władzy i byli zaślepieni nieprawością. Rzeczy, którymi się zajmowali, uwidaczniały ich chciwość, jakieś takie mściwe żądze i rozwiązłość. Ludzie z sekty, tutaj chodzi głównie o masonerię, atakowali Kościół. Anna Katarzyna pisała coś takiego. Zobaczyłam blisko nich obrzydliwą bestię, która wyszła z morza. Miała ogon jak u ryby, pazury jak u lwa i liczne głowy, które otaczały jak korona jej największą głowę. W swojej wizji apokaliptycznej widziała burzycieli Kościoła, którzy współdziałali z bestią. Błogosławiona Anna Katarzyna widziała wielu duchownych objętych ekskomuniką, którzy nawet o tym nie wiedzieli albo się tym po prostu nie przejmowali. Ponieważ w swoich wizjach pisała coś takiego. Ujrzałam, jak stawało się oziębłe duchowieństwo i zapadała wielka ciemność. Wspólnoty katolickie były uciskane i dręczone. Sekta niszczyła także Ojca Świętego. Panowały wojny i rozlew krwi. Pomoc z nieba przyszła jednak w trakcie największego niebezpieczeństwa. W ogóle według jej wizji niebo było taką niebiańską Jerozolimą, bo było to miasto o różnorodnych pałacach, ogrodach, tam panowała szczęśliwość, pokój, harmonia. No, piekło natomiast opisała jako straszliwą budowlę sakralną, gdzie jest wieczna, rozdzielająca taka niejedność tych wszystkich potępionych. No i gdy aniołowie otworzyli bramy piekielne, to widoczny był zamęt, słychać było przekleństwa, łajanie, wycie. Z kolei na przykład w wizji dotyczącej męki Chrystusa, te opisy męki i cierpienia ukrzyżowania Jezusa według wizji Anny Katarzyny Emmerich wykraczają poza przekaz ewangeliczny, są bardzo rozwlekłe, bardzo szczegółowe. No, w zasadniczej części nie odbiegają jednak od tego, co zostało napisane w Piśmie Świętym. Natomiast pewne wydarzenia zostały zwielokrotnione, na przykład siedmiokrotny upadek Jezusa. Błogosławiona zwraca uwagę na realizm i motyw maryjny. Według jej opisu Maryja towarzyszyła Jezusowi praktycznie już od momentu jego pojmania. Tak jak pogrzebiecie w tym podcaście zjawisk nadprzyrodzonych, tam znajdziecie kilka tematów dotyczących błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Zachęcam, żeby się z nimi zapoznać i zajrzeć do jej duchowości. A to, co mówię, zachęcam również do lajkowania, subskrybowania,
rozsyłania, udostępniania tych filmów, które Was interesują znajomym i na forach, a także do włączenia się przede wszystkim do grona wspierających, to będziecie mieli szerszą możliwość na tworzenie audycji na tym albo vlogów na tym kanale. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu.